W dzisiejszym odcinku gadam, jedzie ratrak i jeszcze raz gadam. No, witam wszystkich w drugim dniu pracy na stoku Lyford Ski Arena. Dzień zaczyna się od rozłożenia jakby generalnie wszystkich rzeczy potrzebnych. Tutaj stoki są ratrakowane z samego rana, więc trzeba szybko udrożnić przejazd na stokach, na trasach, żeby można było tym ratrakiem przejechać, czy jakieś tam tabliczki pozdejmować, pozmieniać. No i zaczynamy też dzień od testu wszystkich wyciągów, testów bezpieczeństwa. Wszystkie guziki bezpieczeństwa muszą być sprawdzone, czy działają, czy dobrze wyciąg jest zatrzymywany, czy rusza później. No i po takich próbach jest wyciąg gotowy do pracy. I w tym celu na przykład mamy taki emergency stop, guziczek. Trzeba taki guzik nacisnąć. Podczas pracy wyciągu wyciąg się zatrzyma, później zwalniamy blokadę i dalej jest gotowy do użycia. No generalnie tutaj wszystko działa, jakby nie ma jakiejś tam fuszery. Ośrodek jest taki, no może starej daty, nie jest jakiś najbardziej nowoczesny, natomiast wszystko jest sprawne, więc to jest najważniejsze w tym wszystkim. Ja zaraz zaczynam swoją pierwszą lekcję w Nowej Zelandii, dwugodzinną. Fajnie, jestem podekscytowany tym faktem. Jakby nie denerwuję się, bo dla mnie to powszednie nie jest to problem, żeby prowadzić lekcje po angielsku. Zrobiłem ich już wiele w życiu. No i przede mną jedzie pierwsza kursantka, już pierwszy zjazd za nami. Nikola, jest jej drugi sezon na nartach i cóż mogę powiedzieć, no są to początki. Generalnie przypominam sobie, jak jeździć. Zaczynamy od prawie że podstaw. Jest opanowana jazda na wprost pługiem. Zaczęliśmy sobie od łuków płużnych, czyli od skrętów. Jeżeli znamy pług, ustawienie płużne nart, czyli dzioby blisko siebie, tyły szeroko, no to tego ustawienia również używam do skrętów. I takie skręty nazywamy łukami płużnymi. Tak. Pamiętajcie, żeby nigdy nie jeździł tego śniegu. Zawsze zanim zaczniemy lekcję z kursantem, staram się zawsze sprawdzić tego kursanta w terenie płaskim. Jeżeli mam informację, że jest to totalnie first timer, czyli pierwszy raz na nartach, startujemy od zera, no to wiem, co mam robić od A do Z tak naprawdę i jest to dla mnie o tyle komfortowa sytuacja, że układam sobie kursanta pod siebie od początku do końca i w razie czego nie muszę korygować jakichś tam innych błędów czy przyzwyczajeń. Natomiast jeżeli wiem, że kursant miał jakąś styczność z nartami, no to koniecznie sprawdzam go na płaskim terenie, patrzę, co on potrafi, jak on się porusza, czy jest zrelaksowany podczas wszystkich ruchów. Po prostu uczymy się jakby od zera też chodzenia, poruszania się w terenie płaskim. To jest niezwykle ważne w ogóle dla bezpieczeństwa i komfortu poruszania się na nartach. Jakby jeżeli człowiek nie potrafi ruszać się w terenie płaskim, no to jest duża szansa, że w czasie jazdy będzie wykonywał jakieś niebezpieczne ruchy, przyruchy i ta jazda nie będzie poprawna. Zatem mamy drugi zjazd z Nikolą. Nikola generalnie ma problem z rotacjami górnej części ciała, tak zwanego po angielsku upper body, tak? Czyli tam tułowia po prostu u nas mówiąc. Zaczyna skręt od rotacji tułowia, co jest błędem. Staramy się podążać ciałem razem z nartami, nie wyprzedzamy ruchu ciałem przy jeździe na nartach. Zdecydowanie w tych pierwszych fragmentach nauki. To, co jest jakimś takim bardzo popularnym odruchem kursantów, to jest stresowanie się, czyli spinanie całej góry ciała, spinanie rąk do środka, jakby trzymanie kurczowo kijków i ta pozycja ciała prowadzi do usztywniania, a w konsekwencji do jakby braku kontroli nóg nad nartami. Więc bardzo często trzeba zrobić porządek z rękami i górną częścią ciała.
No dobra, zaczęliśmy pracę z ćwiczeniami akcesoryjnymi, czyli po prostu ćwiczenia z kijkami. Jest tych ćwiczeń masa. Myślę, że każdy instruktor ma swoje jakieś przyzwyczajenia, ulubione ćwiczenia. Ja mam taki swój set, który bardzo często używam i który bardzo dobrze działa w tych pierwszych etapach nauki. I jest o tyle uniwersalny, że mogę też go używać przy jeździe równoległej i też przy jakichś takich lepszych narciarzach. O, mam tu jakąś awarię na wyciągu. It's okay? Yeah, good. Mieliśmy małą awarię, dziecko sobie zsunęło się na wyciągu. Jedziemy takim wyciągiem właśnie, nie wiem jak się te wyciągi nazywają, szczerze powiedziawszy, coś takiego. Mamy właśnie, Nikola trzyma to rękami, a ja jestem oparty. Nie do końca wiem, czy to dobrze widać. Jest straszne słońce dzisiaj, więc w kamerze mało co widzę. Taki wyciąg spotkałem się na Oślej Łączce w Suchym. Na Podhalu, a tak to raczej no to jest domena małych wyciągów. Celowo powinniśmy być pchani przez to urządzenie. No ale różnie z tym bywa na początku. Napasyczny orczyk między tyłek jest znacznie lepszy, nie? A już pomijam jakby grzane krzesła w Szwajcarii, no to już jest w ogóle hit. Żeby nie było, są też grzane krzesła w Białce Tatrzańskiej. Ale gdzie jest lepiej jeździć? W Szwajcarii czy w Białce? No dobra, przechodzimy z Nikolą do skrętu równoległego. Już te łuki półróżne wyglądają. Myślę, że jest to już czas, żeby zacząć narty łączyć równolegle. Generalnie w swojej pracy jakby nie staram się zbyt bardzo spieszyć, jeżeli chodzi o progres klienta, bo wolę, żeby on po prostu sobie przyswoił wszystkie elementy po kolei. Naprawdę jest to istotna rzecz, żeby nie pomijać jakichś rzeczy, nie robić czegoś na chybcika, nie przyspieszać tego procesu. Wiem, że da się na przykład na pewne rzeczy szybciej zrobić, ale chcę widzieć, że kursant jest w stanie w sposób kontrolowany najpierw pojeździć łukami późnymi, później dostawiać nartę równolegle po skręcie, żeby finalnie później przejść do takiego pełnego równoległego skrętu ślizgowego. Tak? To jest jakby hierarchia tych skrętów. Po ślizgowym skręcie następuje skręt NW. A co to jest NW? O tym wszystkim będę opowiadał na kanale, więc oglądajcie, patrzcie co tam się dzieje. Myślę, że będzie spoko. No, 2-godzinna lekcja, więc muszą być postępy. Idziemy z Nikolą na wyższy wyciąg. Już jesteśmy po pierwszym zjeździe. Troszkę Nikolę zblokowało, mimo że stok nie jest jakoś o wiele bardziej stromy, jest dłuższy. Momentami jest większa stromizna, trochę ją zblokowało, była jedna gleba. Uczyliśmy się też poprawnego wstawania, co jest też bardzo istotne w nauce jazdy na nartach. No i Nikola trochę się męczy, jest tam po jakiejś operacji kostki, więc forma nie jest najwyższych lotów, ale dajemy radę, nie poddajemy się. No dobra, pierwsza lekcja 2-godzinna za mną, no i super, poszło gładko jak masło, klient zadowolony, jak zwykle zresztą, polecam się. Fajnie, teraz co, no zmiana, jest tutaj taki rozkład pracy, że jeżeli nie jesteśmy na lekcji, no to prawdopodobnie robimy za wyciągowego, co w Polsce jest raczej niespotykane i w innych ośrodkach. Instruktor to instruktor, wyciągowy to wyciągowy, a tutaj generalnie robi się wszystko tak naprawdę. Jakieś prace przy ośrodku z utęsknieniem i będziemy czekać na moment, kiedy będzie tych lekcji full. Nie wiem, czy to nastąpi, bo tak jak mówię, no jest to w ogóle pewnego rodzaju odludzie i Nowa Zelandia nie jest gęsto zaludniona. Jakby cały kraj jest zamieszkany przez około 5 milionów osób, z czego większość ludzi znajduje się na Wyspie Północnej. Więc naprawdę mało jest tutaj tych ludków. A po lunchiku nadszedł czas na zwiedzanie ośrodka, no bo jeszcze nie znam wszystkich tras, a trzeba jak najszybciej je poznać, żeby wiedzieć jak tutaj pracować, w razie czego. No i jestem na wyciągu T-bar. T-bar nie znaczy nic innego niż w naszym rozumieniu jest to po prostu orczyk. Tak, to jest orczyk. No ale oni mówią, no to właśnie T-bar. No i patrzymy na widoczki do tyłu.
Oto moi klienci podczas trzeciej lekcji w Lyford Ski. No i jeszcze taka kwestia pozostaje nart, których nie wziąłem ze sobą z Polski. Skupiłem się na tym, żeby wziąć jak najwięcej ubrań, żeby się nie męczyć z praniem i być gotowym, żeby na każde warunki, powiedzmy. No, chyba potrzebuję nart. Ja mam taką filozofię, że jeżdżę na dobrym sprzęcie. Sprzęt musi być dobry dla instruktora. A muszę mieć narty zrobione, nie poszarpane, nie rozwalone, nie wyklepane. Jest to dla mnie podstawa, żeby jeździć na dobrym sprzęcie. To jest to samo, jakby jeździć samochodem na jakichś, nie wiem, 10-letnich oponach. Ja wiem, że nieraz tak jest, że kupiłem tanio opony 10-letnie i moja fura zajebiście na nich jeździ. Ale no nie. I w samochodach opony to jest pierwszy punkt styku do ziemi, tak samo w narciarstwie. No narty są pierwszym punktem styku do ziemi, więc potrzebujemy, żeby to był dobry sprzęt. No, nie można na jakimś tałatajstwie jeździć. No i właśnie będę zmuszony chyba, żeby kupić sobie narty. Ta miejscówka dobitnie pokazuje mi i na to, na czym ludzie jeżdżą, że będzie trzeba pójść w narty freeride'owe. Ja generalnie jestem fanem jazdy racerskiej, czyli takiej no tam na tyczkach. Nie jestem jakimś orłem tyczkowym, broń Boże, nie jestem zawodnikiem, ale lubię szybką jazdę, lubię wycinać krawędź, lubię czuć, że narta jest twarda i ona się ugina pode mną. Po prostu lubię jeździć na nartach gigantowych, slalomowych, twardych, jak wielu, myślę, że instruktorów. Ale trzeba przyznać, że tak, nie miałem za bardzo styczności z freeridem, niestety, jako instruktor. Mea culpa, bije się w pierś, trzeba to nadrobić. Może to jest dobry moment, żeby w to pójść, więc poszukam prawdopodobnie nart freeridowych tutaj. Yeah, just in case. How far? Yeah!